Dzień dobry Państwu. W ostatnim czasie pojawił się bardzo dobry artykuł naukowy, badanie naukowe wykonane przez taki zespół badawczy z Uniwersytetu Stanforda i z laboratoriów badawczych Google'a, Google Mind. I postanowiłem Państwu powiedzieć nieco więcej na ten temat, bo badanie jest jeszcze, został opublikowany artykuł, on jest jeszcze w recenzjach, ale jest na tyle solidny i istotny w kontekście tego, co się dzieje aktualnie w rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, że pomyślałem, że warto podzielić się tą wiedzą, bo wyniki tego badania są bardzo istotne i silnie wpłyną na naszą przyszłość. Zatem jaki był cel badania przedstawiony w artykule Generative Agent Simulation of 1000 People? Czyli tak, zebrano grupę tysiąca wolontariuszy, nieco więcej nawet, i zadanie było takie, tym osobom zapłacono za udział w tym badaniu. Cel był taki, żeby oni się zgodzili na przeprowadzenie wywiadów. Takie wywiady z nimi przeprowadzono. One trwały tam średnio ponad 2 godziny. W wyniku tych wywiadów, które dotyczyły takich spraw związanych z codziennym życiem, przekonaniami, stylem życia, też życiorysem tych osób, więc to był taki bardzo dogłębnie przeprowadzony artykuł. Tam finalnie średnio ponad 6000 słów było wygenerowanych takiego wywiadu i zadanie badawcze było takie, czy jeśli taki skrupulatny wywiad z daną osobą damy na wejście do dużego modelu językowego, to czy w wyniku tego będzie można, czy ten model językowy będzie mógł zasymulować działanie człowieka, czyli jakby odzwierciedlić osobowość, styl myślenia danej osoby. Czyli tym finalnym celem byłoby coś takiego, żeby jeśli powiodłoby się to podejście, to żeby symulować w ten sposób zachowania ludzi i można by w dużej skali robić różnego rodzaju eksperymenty społeczne, czy też, no nawet, no nie wiem, ankietować takich agentów, takie boty, bez kontaktu bezpośrednio z żywym człowiekiem, tylko jakby takim cyfrowym reprezentantem. Więc to taki był ten pierwotny zamysł tego badania. Spójrzmy teraz na ten rysunek, który jest taki fundamentalny, aby dobrze zrozumieć ideę tej pracy naukowej. Tak więc zaczynamy od tego, że z tym 1000 uczestników są nagrywane te 2-godzinne wywiady i one są wykonywane w ogóle w takiej konwencji takiego wywiadu, który był zaprojektowany do takiego projektu badawczego American Voices Project. To tam się zadaje takie, generalnie to jest opowiedz mi historię swojego życia, no i potem ten prowadzący wywiad musi tak umiejętnie jakby poprowadzić tą narrację. I teraz tak, czyli mamy ten zrobienie tego nagrania, zresztą tutaj też pokazuje specjalny taki program napisano do tego, żeby ten uczestnik badania mógł po prostu sobie rozmawiać, ale uwaga, do przeprowadzenia tego wywiadu już wykorzystano duży model językowy. Więc tu było takie wsparcie sztucznej inteligencji, no w kontekście po prostu nagrania tego wywiadu, no ale na koniec utrzymujemy ten faktycznie wypowiedziane zdania przez tego uczestnika. Tak jak mówiłem, średnio 6400 słów na użytkownika. I teraz tak, to badanie poszło w 2 kierunkach. To znaczy, no, po pierwsze, zbudowano, i tu też przedstawiam taki Państwu rysunek z wykorzystaniem dużych modeli językowych. Tutaj użyto z firmy OpenAI model GPT-4o i zbudowano, czyli jakby do promptu tego systemu wstawiano całe to nagranie, czyli te
ponad 6000 słów. I potem można było w ten tak zbudowany model językowy zacząć zadawać mu różne pytania. No i teraz kluczem było to, żeby znaleźć takie pytania, na które znalibyśmy odpowiedzi tych rzeczywistych uczestników. I tutaj posłużono się takimi standardowymi testami, poprzez które można ocenić profil psychologiczny, społeczny danej osoby. Nie będę tu wymieniał wszystkiego. Użyto tak zwanego General Social Survey i na przykład takiego testu Big Five Personality. Czyli to jest tak, z jednej strony odpytano tych rzeczywistych uczestników tego badania tymi testami i uzyskano jakieś wyniki. Na przykład w przypadku Big Five Personality, już tu Państwu pokazuję, to jest szereg różnego rodzaju pytań, na bazie których pragnie się odtworzyć taki profil psychologiczny danej osoby. Więc Państwo tu widzicie przykładowe zapytania, na przykład jak się zachowa, czy lubisz przebywać w otoczeniu dużej liczby osób. Na przykład w ten sposób to zwykle w skali Likert są te odpowiedzi od odpowiedzi bardzo na tak, poprzez neutralną na bardzo na nie. I w wyniku działania na przykład tego testu Big Five Personality ustala się taki profil danej osoby w 5 wymiarach, czy w kontekście właśnie tego, jak jest otwarty na świat, czy nie ma jakiejś natury neurotycznej, czy jest ekstrawertykiem, w jakim zakresie, więc jakby takie 5 wymiarów złapano. I proszę zwrócić uwagę, że w wyniku tego badania zestawiono te dwa światy, czyli odpowiedzi tych rzeczywistych uczestników i zbudowanie jakiegoś profilu. No powiedzmy, skoncentrujmy się tylko na tym teście, ten Big Five Personality i zbudowanie tego jakby opisu osobowości rzeczywistego uczestnika, a potem duży model językowy miał, biorąc pod uwagę ten dwugodzinny wywiad, odpowiedzieć dokładnie na te same pytanie w tym teście Big Five Personality, no i też był generowany jakiś profil osobowościowy. I na koniec dnia to porównywano. Tak więc przypatrzmy się tym wynikom porównania tego modelu, tej reprezentacji cyfrowej człowieka versus rzeczywisty człowiek. Tak więc to, co teraz Państwo widzicie, to jest wynik tego porównania charakterystyki osobowościowej rzeczywistego człowieka versus jego reprezentacja, no powiedzmy w cudzysłowie, cyfrowa w tym modelu językowym. I tutaj użyto takiej miary korelacji. I teraz tak, proszę zwrócić uwagę, ten żółty, biały punkt tam w górnym prawym rogu, no to on pokazuje, że użytkownik sam z sobą ma korelację 1, tak? No to jest oczywiste. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeśli byśmy tego rzeczywistego użytkownika porównywali z takim zupełnie przypadkowym testem, no to ta korelacja jest, i to jest ten punkt fioletowy w dolnym lewym rogu, tu jest korelacja zerowa. No i teraz najważniejsze dla nas, tutaj nie będziemy tam wszystkich wyników pokazywać, to jest ten punkt dla interview based, czyli porównujemy odpowiedzi, korelacje w tym znaczeniu, to skorelowanie tego modelu Big Five Personality człowieka z interview based, a interview based to jest właśnie ten wygenerowany z dużego modelu językowego i tutaj ten wynik realnie był na poziomie 0,75, czyli tutaj Państwo widzicie prawie 0,8. No to powiem Państwu tak, korelacja na poziomie 0,8 oznacza, że to jest bardzo silna korelacja, tak, to jest, jeśli jest odpowiednio dobrze przeprowadzony eksperyment badawczy z odpowiednio dużą populacją, tutaj te warunki takiej, nazwijmy to, poprawności naukowej zostały spełnione, to jest bardzo dobry wynik. Czyli można powiedzieć, że na poziomie tego testu to wygenerowanie tego opisu psychologicznego
z modelu było niezwykle dobre. Czyli można powiedzieć w skrócie tak, pozwól sztucznej inteligencji przeprowadzić 2-godzinny wywiad i będzie i zbudowany na tej podstawie taki model, taki agent, byśmy powiedzieli, byłby w stanie bardzo dobrze symulować zachowanie człowieka. Oczywiście symulować w znaczeniu odpowiadanie na jakieś takie pytania, które się odwołują właśnie do tej sfery takiej psychologicznej, którą obejmuje ten test oczywiście, ale tak, no wynik jest niesamowicie dobry. Badanie jest, wydaje mi się, bez większych problemów przejdzie przez recenzję. Ja na przykład jakbym recenzował ten artykuł, ja bym go przyjął z poprawkami, tak? Miałem całą listę poprawek, ale generalnie to jest solidnie wykonane badanie. Bardzo ciekawy wynik. W opisie do filmu dam Państwu tam referencje do tego artykułu. Natomiast tak, no, konsekwencje tego badania są zdumiewające, więc zastanówmy się nad tym, co to tak naprawdę oznacza wynik tego badania. Tak więc spójrzmy nieco szerzej na ten eksperyment, tak? No bo w tym takim eksperymentalnym podejściu był ten kontrolowany wywiad, te testy psychologiczne, no i widzimy, że to działa. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że tam na poziomie zebrania tego materiału o danym człowieku nie mamy do czynienia z 2-godzinnym wywiadem, tylko powiedzmy, że w tle stoi, dam to jako przykład, firma Meta, tak, czyli Facebook. No to proszę zwrócić uwagę, że jeśli ktoś ma konto na Facebooku, to tam w tle są całe lata tego, co ta osoba pisała, komentowała, prawda, lajkowała. Jeśli ten ktoś używa WhatsAppa, to są te wszystkie konwersacje związane z tym medium. Oczywiście w przypadku WhatsAppa Meta twierdzi, że to jest end-to-end encryption, więc powiedzmy przynajmniej formalnie nie ma do tego dostępu, ale z Facebookiem już tak. No i powiedzmy konto na Instagramie, znowu ta sama historia, czyli te wpisy, komentarze. Czyli to nie jest jakieś 2 godziny, tylko to są czasami całe lata, jeśli ktoś jest bardzo aktywny. To proszę zwrócić uwagę, jeśli mamy do czynienia właśnie z taką wielką korporacją cyfrową, która całe lata zbierała tego typu informacje, no to już Państwo widzicie, że jeśli na tej podstawie zostanie zbudowany taki agent z wykorzystaniem dużego modelu językowego, no to jego jakość, podejrzewamy, będzie zdecydowanie wyższa, jak takiego agenta, który jest trenowany 2-godzinnym wywiadem, nawet zakładając, że to jest taki, no bym powiedział, dobrze przeprowadzony wywiad, tak bym powiedział, z jakimś tam zamysłem, z jakimś tam scenariuszem. No to jeśli tak, to proszę zwrócić uwagę, jeszcze bardziej możemy wzmocnić ten przekaz, bo myśmy w tym eksperymencie porównywali te testy takie psychologiczne. A proszę zwrócić uwagę, że takie wielkie firmy cyfrowe, właśnie jak Meta, Facebook, mogą wykonywać eksperymenty. To jest zupełnie coś innego. Z punktu widzenia naukowego w ogóle taki test deklaratywny versus eksperyment, który ma charakter behawioralny, to jest w ogóle jakby inna półka prowadzenia badań naukowych. Zresztą tak na marginesie, akurat są upublicznione niektóre wielkie eksperymenty społeczne prowadzone właśnie przez Facebooka. To zostawię Państwu link do takiego filmu, który nagrałem chyba już 2-3 lata temu, właśnie opisujący taki wielki eksperyment społeczny, tak na marginesie niezwykle sensytywny, bo związany z wpływem na wybory, na frekwencję wyborczą, który zakończył się powodzeniem tak na marginesie. To proszę zwrócić uwagę, to jeśli taki Facebook może robić te eksperymenty, to my możemy się dowiedzieć coś o człowieku, nie na poziomie zadawania jakichś pytań i tam deklaratywnych odpowiedzi, które zwykle tam, bym powiedział, są też jakąś grą, tak? Nie zawsze chcemy się tak jakby ujawnić. Bo proszę zwrócić uwagę, w ramach eksperymentu, jeśli my coś lajkujemy, coś piszemy,
czy nawet być może, jeśli tam jest jakiś, ta aplikacja zakupowa użyta, dokonujemy jakiegoś zakupu, to proszę zwrócić uwagę, no to są rzeczywiste zdarzenia, które bardzo silnie odzwierciedlają naszą osobowość. Jeszcze załóżmy, że tam w tle jest lokalizacja włączona, więc multum takich bardzo sensytywnych, behawioralnych danych. No to proszę zwrócić uwagę, te testy mogą być wykonywane na tych żywych użytkownikach, ale jednocześnie równolegle Facebook Meta mógłby symulować te testy, te eksperymenty na tym modelu, na tym agencie. I zobaczyć tą deltę pomiędzy tym, co robi rzeczywiście człowiek, czy co człowiek lajkuje, a czy ten agent zbudowanym dużym modelem językowym też by coś na przykład lajkował. Czy na przykład miałby coś skomentować, czy to był zbliżony komentarz do rzeczywistego napisanego jakiegoś komentarza czy postu. To jest się w stanie robić. To jest absolutnie realne. To nie jest żadne science fiction. To czujecie Państwo, to w każdym takim eksperymencie ten model, ten agent zbudowany z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji dostaje taki feedback, który będzie mu mówił tak, dobrze zrobiłeś albo źle. Czyli będzie mógł się uczyć na podstawie tych eksperymentów robionych na żywym człowieku w ramach tej platformy. No to powiem Państwu, no to tak, jest to możliwe. To nie jest żadne, bym powiedział, science fiction, co ja teraz opowiadam. Ja nie wiem, czy to Meta, Facebook robi, czy Google to robi, tak? No to jest, bym powiedział, bardzo komplementarna jakby sfera wiedzy o naszych zachowaniach i też Google robi swoje modele językowe, tak? Pracuje nad generatywną sztuczną inteligencją, więc jak najbardziej jest to możliwe. Czy to robią? Podejrzewam, że to testują, bo proszę zwrócić uwagę, jeśli jeszcze do tego agenta dodamy wtedy bym powiedział, taką silną personalizację, związaną na przykład z tym, jak on będzie wyglądał, on się może objawiać różnym awatarem, różną symulacją, może też mieć odpowiedni tembr głosu. Zresztą też nakręciłem taki filmik, gdzie pokazałem, jak można głosem Zagłoby z książek z potopu Henryka Sienkiewicza reklamować wycieczki, tak? Czyli tam zbudowałem takiego prostego agenta w architekturze Retrieval Augmented Generation, który z jednej strony miał ten potop, z drugiej strony ten katalog firmy wycieczkowej, katalog podróży. No i właśnie pokazałem, jak łatwo się takie rzeczy robi. Czyli możemy uzyskać na koniec dnia takiego tak dobrze spersonalizowanego agenta, tak dobrze nas rozumiejącego, że on oczywiście będzie mógł nas reprezentować w różnych kontekstach, być może nawet kiedyś docelowo, nie wiem, w naszym imieniu, na przykład udzielić wywiadu, czy się z kimś spotkać, brać udział w jakimś spotkaniu wirtualnym, ale też proszę zwrócić uwagę, jak silne będzie oddziaływanie tego spersonalizowanego agenta na nas. To już nie będzie taki marketing, jak mamy teraz, że tu się wyświetla jakaś reklama, oczywiście ona jest dobrze targetowana, ale to będzie zupełnie inny poziom na przykład budowania kampanii marketingowych, że ten agent, rozumiejąc nas, ucząc się na podstawie tych tysięcy, tych różnych eksperymentów i dostrajając tą swoją jakby wiedzę, i aktualizując się, no będzie mógł, powiem szczerze, tak bardzo, bym powiedział, precyzyjnie i boleśnie, z dużym prawdopodobieństwem nam coś zarekomendować, pięknym, ciepłym głosem, w naszym języku, w naszej narracji, używając naszego też jakby słownika, który jest dla nas zrozumiały, słów, pojęć, różnych odniesień, że tak, powiem szczerze, skuteczność tego będzie wielokrotnie będzie wyższa jak skuteczność na przykład przekazów marketingowych osiąganych obecnie. Niesamowicie silne sterowanie. No i oczywiście proszę zwrócić uwagę, jeśli to dojdzie do takiego poziomu doskonałości, to podejrzewam, i też o tym już mówiłem, taki cały też nagrałem YouTube o zagrożeniach. To było to ostatnie zagrożenie, o którym mówiłem, które tak jest, jakby silnie czuję, że to w tą stronę idzie. Czyli takiego, bym powiedział, bardzo naszego silnego uzależnienia od tego typu systemów, tak? Że
to będzie tak duża, tak precyzyjna i taka czasami, bym powiedział, intymna wiedza o nas, że one będą w stanie podtrzymywać te rozmowy, tak? Czyli tak osiągną to, co te wielkie big techy by chciały, to nasze zaangażowanie tego naszego czasu, tej naszej uwagi, że oni będą dla nas takimi autorytetami, doradcami, prawda? Będą nam wskazywały nie tylko sprawy związane, nie wiem, z zakupami, ale też być może jakąś ścieżką kariery, rozwoju, a może nawet na koniec dnia wskazania, czy to jest dobry partner, czy partnerka na resztę życia. No multum takich, bym powiedział, bardzo, bardzo sensytywnych rzeczy. No i ten eksperyment, od którego dzisiaj zacząłem, dokładnie pokazuje, że to jest ta ścieżka rozwojowa. Więc przed nami wielka, wielka jakby przygoda, bardzo ciekawe czasy. Tak, i to chyba też w tym kontekście tego przekleństwa, jak w starym chińskim przysłowiu. Moja rekomendacja na koniec dnia, bezwzględnie interesować się tym rozwojem, poznawać te technologie, ich ciemne strony, ale też blaski, też pozytywy, bo to jest niesamowicie fundamentalna zmiana, która się dzieje tu i teraz. Ja nakręcam ten film w grudniu 2024 i mam silne przekonanie, że jesteśmy jakby na początku tej wielkiej zmiany, więc warto zaangażować swój czas, żeby starać się to rozumieć, korzystać z tych narzędzi, ale też mieć taką świadomość tych wielkich ograniczeń i zagrożeń. Tyle ode mnie. Pięknie dziękuję. Dobrego dnia.